Dziś przyszedł czas odświeżyć klasyk ze starego zeszytu. Ostatni raz piekłam to ciasto chyba ze 100 lat temu i na pewno wtedy było z jabłkami, ale dzisiaj będzie w takiej dla mnie bardziej eleganckiej wersji, czyli z wiśniami. Tutaj mam około 300 g wydrylowanych wiśni, odsączyłam je dokładnie, bo nie chcę dodatkowego soku w cieście. Można użyć wiśni z zalewy albo z kompotu, ale też trzeba je bardzo dokładnie odsączyć, a jeśli nie do końca będzie to możliwe, to należy je obtoczyć w mące ziemniaczanej. Składniki mam już wcześniej przygotowane, więc miękkie masło i cukier puder ucieram na puch. To jakieś 5 do 7 maksymalnie minut. Masa powinna być bardzo puszysta, bardzo dobrze utarta, napowietrzona. Potem po jednym, przynajmniej na tyle, na ile mi się uda, bo żółtka mi się rozlały, dodaję żółtka. Białka zostawiłam w oddzielnej misce, z nich na koniec będzie ubijana piana. Kiedy dodam już wszystkie żółtka, mikser odstawiam na bok. Mąkę mieszam z proszkiem do pieczenia i dodaję do utartej masy. Ja mam tutaj mieszankę mąki, większość typu 450 i dodałam jeszcze jakieś 4 łyżki mąki typu 650, żeby całość była troszkę mocniejsza. W sumie jest 2 szklanki mąki. I teraz szczypta soli do białek i czystymi łopatkami miksera ubijam białka na sztywno. Piana ma być bardzo dobrze ubita. Ubitą pianę mieszam z ciastem, najpierw dodam mniej więcej 1/3 i wymieszam, żeby trochę rozluźnić ciasto, dzięki czemu później łatwiej będzie wmieszać resztę. No i stopniowo dodaję resztę piany w 2 kolejnych etapach. Mieszam bez miksera, bo zależy mi, żeby jak najwięcej powietrza zostało w środku. Umówmy się, że nie będzie to jakaś puszystość jak z biszkoptu, bo to ciasto jest na to o wiele za gęste, zresztą to zupełnie inny rodzaj ciasta, ale ratujemy tyle puszystości nadanej przez pianę, ile tylko się uda. Połowę gotowego ciasta przelewam do wyłożonej papierem blaszki, natomiast do drugiej części dodaję 2 łyżki kakao i 4 łyżki mleka letniego, nie bezpośrednio z lodówki. Całość mieszam dokładnie. Wymieszane ciemne ciasto wylewam na jasne i delikatnie rozsmarowuję po wierzchu. Warstwy raczej nie powinny się pomieszać. I teraz na wierzchu ciemnego ciasta układam wiśnie, wciskając je lekko, ale na tyle, żeby jeszcze widać je było z ciasta. I takie ciasto od razu wstawiam do nagrzanego piekarnika na drugi poziom od dołu. 180 stopni grzałka góra-dół, jakieś 40 minut, nie za długo, żeby nie wysuszyć niepotrzebnie ciasta. W międzyczasie zrobię budyń do kremu, czyli 1 szklanka mleka do garnka, do tego 3-4 łyżki cukru, tutaj można jak kto lubi, i do tego jeszcze cukier waniliowy, wanilinowy jak kto chce, może być też łyżka ekstraktu waniliowego. I to trzeba zagotować, mieszając od czasu do czasu, żeby się nie przypaliło. Natomiast kolejna szklanka zimnego mleka, 2 łyżki mąki pszennej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Mieszam bardzo dokładnie, na tyle dokładnie, żeby nie było grudek. Ja właściwie blenduję, a nie mieszam, bo tak jest dla mnie szybciej i prościej. W wersji nieoryginalnej, ale za to na bogato, można tutaj dorzucić jeszcze 3 żółtka. To na pewno dodatkowo wzbogaci smak kremu. Ja tym razem robię jednak tak, jak było dawniej, bo chcę osiągnąć dokładnie ten smak, który pamiętam. Gdy mleko się zagotuje, przelewam całość i zagotowuję mieszając. Budyń przykrywam, żeby się nie zrobiła na wierzchu skórka i odstawiam do całkowitego wystudzenia. W międzyczasie ciasto powinno się już upiec. Trzeba go sprawdzić patyczkiem, tylko omijając wiśnie, bo jeśli trafisz na wiśnie, no to wtedy nie będzie widać, czy ciasto jest mokre, czy suche w środku. Upieczone ciasto zostawiam w spokoju, żeby całkowicie wystygło i w momencie, kiedy ciasto całkowicie jest już wystudzone, zimny budyń przekładam do misy miksera i ucieram, dodając po kawałku miękkie masło. W momencie, kiedy dodam całe masło, ucieram jeszcze przez chwilę, aby krem był naprawdę gładki i jednolity. I teraz gotowy krem mogę wyłożyć na ciasto. Całość wyrównuję i wkładam do lodówki, żeby krem zastygł. A w międzyczasie przygotuję polewę. Polewa też będzie klasyczna, czyli 100 g masła, 3 łyżki kakao, pół szklanki cukru, pudru,
4 łyżki mleka. Całość podgrzewam razem, aż składniki się połączą i odstawiam na chwilę, żeby polewa przestygła. Jeśli ta polewa wyjdzie bardzo gęsta, można dolać jeszcze 1-2 łyżki mleka, już nawet bez podgrzewania i po prostu tylko całość wymieszać. Polewa musi dobrze przestygnąć, bo gorąca rozpuści krem na wierzchu i trzeba pamiętać o tym, aby w trakcie studzenia mieszać polewę od czasu do czasu, inaczej na wierzchu zrobi się skorupka. Przestygniętą polewę wylewam na wierzch kremu i do lodówki, aby całość zastygła. A potem już można kroić. Tak prezentuje się środek. To ciasto musi stać w lodówce ze względu na krem, ale z moich doświadczeń wynika, że warto je wyjąć z lodówki jakieś 15 minut przed krojeniem. W temperaturze pokojowej całość robi się po prostu bardziej miękka. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com. Zapraszam serdecznie.